Chciałbym zaprezentować Wam przypon, który użyję na dzisiejszej zasiadce. Do jego budowy użyję plecionki Molia. To jest plecionka o wytrzymałości 35 lbs i haczyka Grabber firmy Mikado. Na początku ustalam sobie długość przyponu. Przypon około 15-20 cm. Odcinam sobie kawałek plecionki. Do jego budowy użyję też koralika silikonowego, który zakładam w ten sposób na końcówkę. Zresztą każdy chyba powinien wiedzieć, jak koralik silikonowy założyć. W każdej metodzie połowu jest on używany. Mamy koralik. Teraz tworzę pętelkę. Klasyczna pętelka na włosie do założenia kulek. W ten sposób. Oczywiście ten zbędny kawałek plecionki odetniemy. Zamierzam łowić na dwie kulki około 15 mm. Zakładam je od razu, tak żeby dostosować sobie długość włosa do odpowiedniego rozmiaru haczyka. Dwie kulki na iglę, na pętelkę i wprowadzamy na włos. W ten sposób. Teraz potrzebujemy stoperka. Przekładamy przez pętelkę i zaciągamy końcówką w ten sposób i nasz koralik przesuwamy w stronę kulek, tak żeby zablokować kulki. Tak to wygląda. Do budowy tego przyponu użyję haczyka o rozmiarze 2. Tak jak już wcześniej wspomniałem, będzie to Grabber. I potrzebujemy kawałka rurki silikonowej. Naprawdę niewielkiego kawałka. Tej wielkości nam w zupełności wystarczy. Nawlekam odcięty kawałek silikonu na igłę i nawlekam na odcinek plecionki. I teraz chyba najtrudniejsza rzecz, ponieważ ten kawałek silikonu musi znaleźć się na kolanku haczyka. Ja wykonuję to w ten sposób, że tą rurkę silikonową biorę w dwa palce i ostrzem przechodzę przez rurkę. Będzie to ciężko pokazać, ponieważ rurka jest naprawdę ścisła, ale może tak się uda. Tak wygląda na początku, jak wprowadzam na ostrze. I teraz staram się wsunąć dalej. Ok, udało się. Rurkę umieszczam na kolanku. Ustaliłem sobie, że włos będzie dość długi, ponieważ mamy w zbiorniku dość sporo mniejszych ryb, także użyję dłuższego włosa. Rurka silikonowa powoduje też to, że karp przy podnoszeniu zestawu idealnie pozycjonuje ta rurka haczyk, tak żeby zaciąć karpia w dolną wargę.
I teraz już prostsza rzecz. Klasycznie wykonujemy węzeł bez węzła. Przewlekamy końcówkę przez oczko. Ja robię tutaj 6 oplotów, natomiast każdy ma swoje preferencje co do ilości splotów na haczyku. Tak to wygląda po zawiązaniu. Niektórzy stosują tutaj jeszcze rurkę silikonową, która dodatkowo służy jako pozycjoner przy zassaniu karpia, jak karp zassa przynętę. Natomiast ja tego nie używam. Wydaje mi się, że sam haczyk jest tak dobrze skonstruowany, że bardzo dobrze zacina. Zresztą już nam pokazał na tej zasiadce, udało się złowić jednego jesiotra, który był bardzo ładnie zacięty za dolną wargę bez użycia pozycjonera. Na drugim końcu odcinka plecionki zawiązujemy pętelkę. I wprowadzam na tą pętelkę rurkę antysplątaniową do szybkiego montażu, do krętlika z szybkim montażem. Spróbuję teraz to pokazać w całości. Tak wygląda cały przypon. Z 2 kulkami w rozmiarze 15 mm. Mam nadzieję, że przypon mi się sprawdzi. Dzięki bardzo.